Co tak naprawdę wydobywa się z kominów działających w Pile ciepłowni? Jak centrum przesiadkowe wpłynie na czystość powietrza w mieście? I kiedy po ulicach Piły będą jeździć autobusy wodorowe? Nazywam się Marcin Maziarz i w ciągu kilku najbliższych minut opowiem o tym, co wpływa na jakość powietrza w mieście. Zaczynamy! Są osiedla, na których jesienią trudno wyjść na spacer po 16. Wcale nie chodzi o dzielnice przemysłowe. Przemysł znacząco zanieczyszczający powietrze to margines działającego w Pile biznesu. Niestety, trudno oddycha się na osiedlach mieszkaniowych, na których większość zabudowy stanowią domy jednorodzinne. W większości domów na Podlasiu czy Staszycach ciepło nadal pochodzi z pieców emitujących szkodliwe gazy i pyły. Niestety, nie wszyscy palą tylko węglem i drewnem. Za opał służą na przykład lakierowane meble, okleiny, panele podłogowe. Kontrolą tego, co trafia do pieców, zajmuje się Straż Miejska. W poprzednim sezonie grzewczym strażnicy przeprowadzili 416 takich kontroli. Prawie 250 z nich było efektem zgłoszenia na przykład przez sąsiadów. W ich wyniku ukarano 7 osób, a 43 otrzymały pouczenia. Zdecydowanie lepiej jest na osiedlach bloków. W Pile działają 4 ciepłownie, 3 podłączone do ogólnomiejskiej sieci i 1 osiedlowa na Staszycach. Ta ostatnia jest zasilana gazem. Gdyby wykorzystać całą moc cieplną pilskich ciepłowni, wystarczyłoby jej na ogrzanie 19 000 gospodarstw domowych, ponad 2/3 znajdujących się w mieście. Magistrala ciepłownicza w Pile mierzy 88,5 km. W ciepłociągach stale znajduje się 4,5 tysiąca m3 wody. To 9 razy więcej niż pojemność nowego basenu w pilskim akwaparku. W sezonie grzewczym miejska energetyka cieplna zużywa 25 000 ton węgla. To, co daje ciepłowniom przewagę, to filtrowanie spalin. Do atmosfery trafia jedynie niewielka ich część, bo w filtrach zostaje na przykład 90% pyłów. To aż 340 ton rocznie. To, co powszechnie uważamy za dym wylatujący z kominów ciepłowni, to w rzeczywistości w 90% para wodna. Węgiel wykorzystywany jest tylko w sezonie grzewczym. Poza nim do dostarczenia do kranów ciepłej wody wystarcza kogeneracja gazowa w elektrociepłowni na Jadwiżynie. W porównaniu z elektrownią węglową kogeneracja pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 60 000 ton rocznie. MEC przygotowuje kolejną inwestycję w kogenerację, tym razem na terenie kotłowni Zachód przy ulicy Krzywej. Po jej realizacji ponad 50% ciepła w miejskiej sieci będzie pochodzić z kogeneracji, a emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o kolejne 38 000 ton rocznie. Wróćmy jeszcze na chwilę do osiedli bez dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Od maja ubiegłego roku w całej Wielkopolsce obowiązuje zakaz palenia bardzo drobnym miałem węglowym czy węglem brunatnym. Nie można też instalować pieców, w których opał może być podawany inaczej niż automatycznie. Do 1 stycznia 2024 roku muszą zostać wymienione wszystkie kotły bezklasowe, a 4 lata później także te spełniające normy klasy 3 i 4. Rozstać się będzie trzeba też z niespełniającymi norm kominkami i kozami. W ich przypadku graniczny termin to 1 stycznia 2026 roku. Mieszkańcy Piły mogą ubiegać się o wsparcie finansowe wymiany kotła lub pieca. Dofinansowanie może wynieść do 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł. W 2018 roku Miejska Kasa dofinansowała w ten sposób 36 wniosków o łącznej wartości 140 000 zł. W tym roku dołoży 167 000 zł do wymiany 45 pieców, a w kolejce czeka prawie 50 kolejnych wniosków. Można je ciągle składać w Urzędzie Miasta Piły. Zmiana sposobu ogrzewania to jedna strona medalu. Druga to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, czyli termomodernizacja. Od początku roku do 30 września gmina Piła wydała na termomodernizację ponad 8,5 miliona złotych. Największe środki są przeznaczane na ocieplanie budynków szkół i przedszkoli. Tylko w tym roku Piła wyda na ten cel 8 milionów złotych. Największy zrealizowany projekt to termomodernizacja szkoły podstawowej nr 4. Kosztowała prawie 3,5 miliona złotych. Termomodernizowane są także należące do miasta budynki mieszkalne, a miejskie wydatki są uzupełniane środkami zewnętrznymi, również tymi pochodzącymi z funduszy unijnych. W tym przypadku chodzi nie tylko o ocieplenie kilkudziesięcioletnich kamienic, ale także podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Źródłem zanieczyszczeń powietrza są także, nie da się ukryć, samochody. Korzystne dla wszystkich byłoby ich ograniczenie w dojazdach do i z pracy. Przeciętny samochód osobowy w ruchu miejskim spala do 10 litrów paliwa na 100 km. Dla porównania, mogący przewozić kilkudziesięciu pasażerów autobus z silnikiem diesla zużywa około 37 litrów oleju napędowego na 100 km. Autobus hybrydowy około 25 litrów. Niestety w samochodach najczęściej widać tylko jedną osobę. W tej chwili tabor pilskiego MZK składa się z 40 autobusów z silnikami diesla i 6 hybrydowych. W przyszłym roku w zajezdni przyłącznej pojawi się 6 nowych diesli i 7 hybryd, które zastąpią wycofywane z ruchu starsze autobusy. Szczególnie cieszą hybrydy, bo każdy taki autobus oznacza, że w ciągu roku do atmosfery nie trafi aż 15 ton dwutlenku węgla. Technologie stale się rozwijają. Pierwsze autobusy elektryczne we flocie MZK Piła mogą pojawić się po roku 2021, a po nich także wodorowe. Obecnie szacuje się, że po roku 2025 miejski przewoźnik będzie kupował już tylko pojazdy bezemisyjne, a po roku 2030 komunikacja miejska w Pile powinna być oparta na autobusach niskoemisyjnych i bezemisyjnych. Na razie problemem są zasięg, brak infrastruktury technicznej i ceny takich pojazdów. Średnia cena autobusu elektrycznego to w tej chwili około 2 milionów złotych, dwukrotnie więcej niż autobusu z silnikiem diesla. Autobus z napędem wodorowym można w tej chwili kupić za 3 do 4 milionów złotych, ale nawet gdyby miasto zdecydowało się na taki zakup, najbliższa stacja tankowania wodoru znajduje się w Berlinie. Na komfort korzystania z komunikacji miejskiej w Pile wpłynie powstanie centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym. Znajdzie się w nim 10 stanowisk przystankowych, parking dla samochodów i monitorowana wiata dla rowerów. Będą nawet podgrzewane siedzenia i multimedialne wiaty. Wszystko po to, by zachęcić do przesiadania się do komunikacji miejskiej. Budowa centrum przesiadkowego planowana jest na przyszły rok. Najzdrowiej jednak przesiąść się na rower. Najzdrowiej, ale i coraz łatwiej, bo w tej chwili Piłę oplata sieć 54 km dróg rowerowych i powstają kolejne. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Dziękuję, że mogliśmy spędzić razem kilka ostatnich minut. Do zobaczenia w Pile.